Dzisiaj, proszę Państwa, wracamy do tematu pierwszej fali black metalu i zajmiemy się jednym z najbardziej legendarnych zespołów z tego okresu, jakim jest grupa Hellhammer. Hellhammer to był szwajcarski zespół muzyczny założony w 1982 roku w Nürnbergu w Zurychu. Tak naprawdę można powiedzieć, że Hellhammer był tym, co później przerodziło się w Celtic Frost, zwłaszcza, że w obu tych kapelach grali Thomas Gabriel Fischer lub inaczej Tom Warrior, a także Martin Eric Ain. Hellhammer nie istniał długo, bowiem już w 1984 roku, czyli 2 lata po powstaniu, został rozwiązany, a Warrior i Ain założyli wówczas Celtic Frost. Hellhammer, podobnie jak jego następca, do dziś są uważani za jeden z najważniejszych zespołów w historii pierwszej fali black metalu. Jednak w porównaniu z Celtic Frost, Hellhammer zawsze był bardziej z tyłu przykryty cieniem Celticów. Choć kapela ta mocno wpłynęła na scenę, to jednak sam Fischer nie był do końca dumny z tego, co stworzył wraz z Hellhammerem. Grupa nigdy nie wydała pełnej płyty, a zamiast tego ukazały się 3 albumy demo i 1 epka. Dlatego pod tym kątem ten film będzie troszkę inny niż poprzednie. Ale dobra, nie przeciągam, przechodzimy do tematu. 1983 to rok, w którym ukazało się sporo wydawnictw, jeśli chodzi o muzykę metalową. Przypomnijmy, że wtedy to ukazał się album Kill 'Em All Metallica, dla wielu początek thrash metalu. No i w 1983 Hellhammer było dość płodnym zespołem. I w czerwcu tego roku ukazuje się pierwsze wydawnictwo grupy, jakim jest demo Death Fiend. Album ten został nagrany w dniach 10 i 11 czerwca 1983 roku w sali prób Grave Hill Bunker w Birchville, Nürnberg w Szwajcarii. Wydawnictwo zawiera łącznie 9 kompozycji, co niektóre jeszcze się pojawią na późniejszych wydawnictwach grupy, ale o tym za chwilę. Ten album można powiedzieć, że jest doskonałym przykładem undergroundowej metalowej demówki. Utwory na tymże wydawnictwie są bardzo brudne i jeśli chodzi o produkcję, to jest mega siarczysta i niedopracowana. Ale wiadomo, demo, więc nie spodziewajmy się cudów. Kompozycje nie są jakoś strasznie skomplikowane. Są utrzymane w stylistyce wczesnego black speed thrash metal. W kwestii tempa to są tu przeważnie dość szybkie numery, ale są też takie utrzymane w średnim bądź ogólnie takim wolniejszym tempie. Demo to nie cieszy się aż taką słową jak co niektóre późniejsze wydawnictwa grupy, a przynajmniej nie jest aż tak znane i tak wysoko oceniane. Ja powiem tak, ze wszystkich wydawnictw Hellhammer ten album nie jest moim ulubionym, ale to i tak solidny album będący częścią historii muzyki metalowej w Europie. Nie jest to w żadnym wypadku dzieło perfekcyjne, ale i tak jest to album, który warto sprawdzić. Miesiąc później wychodzi kolejne demo Szwajcarów pod tytułem Triumph of Death. Ten album można powiedzieć, że to takie Death Fiend Part 2. Zwłaszcza, że został on nagrany w tej samej sali prób i w tym samym czasie co Death Fiend. Ba! Ponad połowa numerów z tego dema pojawia się także na Triumph of Death właśnie. Choć są tu też nowe numery, które nie pojawiły się wcześniej. Plus jak się przypatrzycie, to grafika na okładce jest niemal taka sama co ta z Death Fiend, tylko z innym tytułem. Oba te albumy pierwotnie były wydane w limitowanych wersjach na kasetach. W przypadku Death Fiend było to 20 sztuk, a Triumph of Death 200. Co do muzyki, to mamy tutaj praktycznie to samo co na poprzedniej płycie, lecz tutaj mamy trochę więcej numerów. W większości są to utwory krótkie, tak jak na Death Fiend, aczkolwiek na tymże albumie pojawi się jeden utwór znacznie dłuższy, a dokładniej tytułowy Triumph of Death, trwający ponad 9 minut. Jest także zauważalnie wolniejszy niż pozostałe numery na tej płycie. Zdecydowanie jeden z najciekawszych kawałków w ich wykonaniu. Sam album to, tak jak mówiłem, praktycznie to samo, co mieliśmy na wcześniejszym wydawnictwie. Produkcja, dość proste numery, wokale, wiadomo. Nic specjalnie innego od tego, co było wcześniej. Choć dla mnie ten album jest nieco lepszy od swojego poprzednika. Głównie z racji na zawarcie paru nowych numerów, które są moim zdaniem naprawdę fajne. Ale tak ogólnie jest to, podobnie jak poprzednia płyta, album jak najbardziej wart uwagi, bo w końcu to kawał historii muzyki metalowej. Głównie black metalowej, ale nie tylko. No i dochodzimy już do trzeciego, ostatniego, jak i też najbardziej znanego dema grupy wydanego w ostatni dzień 1983 roku pod tytułem Satanic Rites. Wcześniej przed nagraniem tego dema doszło do zmiany w składzie i do zespołu dołączył basista Martin Eric Ain. Również ten album został nagrany już w studio nagraniowym, a nie sali prób, a dokładniej nagrany został w Sound Concept Studio w północno-wschodniej Szwajcarii między 2 a 4 grudnia tego samego roku. Ten album jest jedną z najbardziej znanych demówek w metalowym podziemiu, jak i też jedną z najważniejszych, bo Satanic Rites to wręcz najbardziej znane wydawnictwo Hellhammer, jak i też jedno z najważniejszych. Jeśli chodzi o brzmienie, to ten album jest opisywany jako lekka poprawa względem poprzednich nagrań, lecz wciąż jest uważany za, nazwijmy to, prymitywne nagranie. I faktycznie, jeśli chodzi o brzmienie, to ten album ma troszeczkę lepszą jakość niż poprzednie, ale to wciąż bardzo brudny, siarczysty krążek. Numery na tej płycie ponownie nie są jakoś strasznie skomplikowane, ale za to mega dobre. Plus kilka kompozycji na tej płycie to na nowo nagrane wersje kawałków z poprzednich dem. Wśród nich takie numery jak Maniac czy Triumph of Death. Niektóre z nich moim zdaniem w tych wersjach zyskują. Demo faktycznie brzmi już oldschoolowo i zestarzało się dość mocno, ale to wciąż klasyk jeśli chodzi o ekstremalny metal i myślę, że jeśli chodzi o black metal, jak i też w pewnym stopniu death metal,
to jest to jedna z najważniejszych płyt. Jego wpływ na scenę, a zwłaszcza black metalową, był bardzo duży. Warto tu też zaznaczyć, że co niektóre tytuły stały się pseudonimami członków grupy Mayhem, a dokładniej Euronymous, który to stał się pseudonimem Euronymousa, czyli Justyna Orseta, gitarzysty i założyciela Mayhem, Messiah i Maniac zaś pseudonimami dwóch wokalistów zespołu, a także sama nazwa grupy stała się pseudonimem Jana Axela Blomberga, który to jest perkusistą Mayhem. Dodatkowo niejaki Jon Metalion Christiansen, prowadzący Zin Slayer, a także założyciel wytwórni Head Not Found, uwielbiał ten album i uważał go za najlepszy album w ekstremalnym metalu. Także no cóż więcej mogę powiedzieć. Satanic Rites to bez dwóch zdań najlepsze demo Hellhammer, jak i też jedno z najlepszych nagrań tego zespołu i pozycja obowiązkowa dla fanów ekstremalnego metalu. Zdecydowanie polecam. No i skończyliśmy już z demówkami Hellhammera. Została jeszcze jedna epka zespołu wydana w 1984 roku zatytułowana Apocalyptic Raids. W tejże wersji ten album zawiera tylko 4 utwory, z których połowa pojawiała się już na albumach demo. Plus w trakcie sesji nagraniowej zostały nagrane jeszcze 2 numery, które to pojawiły się na reedycji tegoż albumu wydanej w 1990 roku pod tytułem Apocalyptic Raids 1990 AD. Plus ten album został wydany tym razem przez wytwórnię Noise Records, a poprzednie wydawnictwa grupy były wydawane przez Prowling Death Records. Ten album ma też najlepszą produkcję ze wszystkich wydawnictw Hellhammer i jednocześnie brzmi najlepiej. W większości są to numery dość krótkie, poza jednym, a dokładniej na nowo nagranym Triumph of Death. Jest tu także na nowo nagrana wersja utworu The Third of the Storms, Evoked. A pozostałe 2, czyli Massacre i Horse Aggressor, to nowe kompozycje. Album ten jest także najkrótszym ze wszystkich. W tej wersji trwa niecałe 20 minut. Jest to 20 minut porządnej, oldschoolowej, black thrash metalowej muzyki. Brzmi to moim zdaniem świetnie. Jak dla mnie to wraz z Satanic Rites jest to najlepsze nagranie Hellhammer, jakie zostało wydane. I ten album wraz z poprzednim jest bardzo ważny dla rozwoju muzyki ekstremalnej. I podobnie jak z Satanic Rites, z tego albumu też wiele osób czerpało inspiracji, w tym takie gwiazdy jak chociażby Sepultura. No i cóż więcej mogę dodać. Znakomity album, który zdecydowanie polecam, bo to kolejny klasyk ciężkiego brzmienia. I tak oto kończy się historia, gdyż albowiem w okolicach połowy 1984 zespół zostaje rozwiązany. I niemal od razu po rozwiązaniu Ain i Fisher założyli Celtic Frost. Z początku co niektórzy uważali, że Hellhammer po prostu zmienił nazwę, jednak w rzeczywistości został rozwiązany i potem dopiero powstało Celtic Frost. O tej sytuacji wspomniał nawet we wkładce do jednej z płyt sam Thomas Gabriel Fisher. Dawno temu, w 1984 i 85, kiedy Martin Eric Ain i ja nagraliśmy pierwsze 2 albumy Celtic Frost, Morbid Tales i To Mega Firion, Hellhammer ciążył na nas niemal jak klątwa. Chociaż Hellhammer był właśnie powodem, dla którego przemyśleliśmy nasze cele i wymyśliliśmy Frost, resztki Hellhammera pozostawały potężnymi skałami na naszej drodze. Wiele głosów postrzegało Frost jako ten sam zespół, jedynie ze zmianą nazwy. Brak muzycznej jakości w Hellhammer sprawił, że dla nas prawie niemożliwe było otrzymanie bezstronnej reakcji na Frost. Mówiąc w skrócie, to prawie zabiło całą naszą pracę i marzenia. Mimo upływu lat, Hellhammer pozostaje legendą ekstremalnego metalu, jak jednym z najbardziej znaczących zespołów dla rozwoju black i death metalu. Później ukazało się jeszcze kilka wydawnictw pod szyldem Hellhammer, bo w październiku tego samego roku został wydany przez Noise Records split album Death Metal, na którym to pojawiły się także nagrania zespołów Running Wild, Dark Avenger i Halloween. I było to wówczas ostatnie wydawnictwo Hellhammera. Jednak w 1990 roku została ponownie wydana epka Apocalyptic Raids AD we wspomnianej wersji 1990 AD z 2 dodatkowymi utworami, które pojawiły się także na wspomnianym wyżej splicie. I po latach w 2008 roku ukazała się jeszcze kompilacja Demon in Trails, zawierająca wszystkie utwory ze wszystkich 3 albumów demo, dzięki czemu łatwiej można nabyć płytę z tymi utworami, gdyż oryginalne kasety są dość rzadkie i trudno dostępne. I na tym koniec. Także zaraz na ekranie powinien być widoczny mój ranking i topka i to ode mnie na dziś na tyle. Także mam nadzieję, że odcineczek Wam się spodobał. Pamiętajcie koniecznie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji oraz komentarza. Dziękuję także Jakubowi z kanału Slot 2001 za gościnny udział w tym materiale. Ja już się z Wami żegnam. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!